Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części filmu o TH8A, czyli shifterze od Trustmastera, gdzie zajmiemy się instalacją tego shiftera do wheelstanda oraz sprawdzimy sobie, jak działa w praktyce. Także jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie Was do niej zapraszam, a my już zaczynamy. No i teraz sama instalacja. Nie wiem, no w sumie może to komuś pomoże, zobaczymy. W zestawie był taki oto tutaj wichajster. To dokładamy sobie od dołu tutaj w taki sposób, żeby te dziurki, które mamy tutaj, tu nam się zgodziły i wówczas bierzemy sobie taką oto śrubę, podłapujemy sobie u góry i wkręcamy na dole, a od dołu taką nakrętką sobie to wszystko stabilizujemy i po dokręceniu tak się to prezentuje. O, i lecimy dalej. I następnie wyjmujemy cały tutaj ten element, tak aby tutaj sobie dopasować go do samej kierownicy. No i jak mamy wszystko zdemontowane, to musimy sobie tak tutaj ustawić otwory montażowe, żeby sobie po prostu tutaj przyczepić kierownicę już bezpośrednio do stojaka. Także tutaj mamy taką śrubę i analogicznie tu ustawiamy tak, żeby przez ten uchwyt do shiftera przechodziła śruba i również mocowała nam i przy okazji stabilizowała sam ten shifter, ten uchwyt do shiftera. No i jak już mamy wszystko zainstalowane, to możemy zakładać sobie znowu tą całą górną część do reszty stojaka. Oczywiście tutaj była ta śruba krótsza, natomiast tutaj, biorąc pod uwagę, że mamy tą dostawkę, która ma też z pół centymetra, no to ta śruba była dłuższa, ona również była w zestawie ze stojakiem. No i tu już mamy ostatnią tutaj rzecz, którą musimy zrobić, czyli instalacja samego shiftera, ale tak jak widzicie, on standardowo ma zainstalowany tutaj ten klamp do stołu, więc my musimy pozbyć się tego elementu i tak jak widzicie, tam jest w środku gwint na takiego małego ampula, więc będziemy się posługiwali również zestawem, który był w pudełku od samego shiftera. Także w tym momencie wykręcamy sobie ten element. Tu mamy 3 śruby. I kiedy już uporaliśmy się z odkręceniem tego klampa do stołu, no to tutaj mamy coś takiego i nie pozostaje nam nic innego, jak w te górne otwory po prostu dopasować do tych tutaj oto otworów na tym stojaku do shiftera, no i przykręcić za pomocą śrub. Także za to się teraz weźmiemy. Takimi oto śrubami będziemy sobie to przykręcać. I tak się prezentuje już zamocowany shifter TH8A. Tak jak widzicie, wszystko jest stabilnie. To, co się trzęsie, to się po prostu rusza sam stojak. Także tak to wygląda. Nie pozostaje nam nic innego, jak wkręcić sobie ostatni element, czyli po prostu samą gałkę zmiany biegów. I tyle. I tak to wygląda, moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogłem. No i zobaczymy sobie, jak to wyjdzie na testach. No dobrze, w takim razie sprawdźmy sobie, jak to działa w praktyce. Jedyneczka i śmigamy. Gra to Motorfest, The Crew. Wybrałem tą grę, bo tutaj jest sporo właśnie takich samochodów z manualną skrzynią biegów.
Tutaj właśnie mamy BMW 30, emeczka, oczywiście manual. No i co? Rzucamy sobie te biegi po kolei. Czwóreczka. Redukcja. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie się te biegi zmienia. Słychać i czuć takie satysfakcjonujące kliknięcie tutaj. Naprawdę muszę przyznać, że w porównaniu do tego shiftera z Logitecha, którego używałem z poprzednią kierownicą, to ta różnica no jest duża. Tam było full plastik, to mamy praktycznie full metal i to czuć. To czuć, że ten feeling wrzucania biegów jest po prostu przyjemniejszy. Biegów jest też więcej, bo mamy ich aż 7, plus oczywiście wsteczny, czyli też więcej niż tam miałem. No i samo wykonanie tego jest na dużo lepszym poziomie, więc myślę, że też z biegiem czasu tutaj ta różnica będzie bardziej odczuwalna, biorąc pod uwagę, że jeśli chodzi o shifter z Logitecha, który wcześniej użytkowałem przy poprzedniej kierownicy, to tam z czasem po prostu to feeling wrzucania biegów był taki jak mieszania łyżką w zupie. Tych biegów trzeba było szukać. Tutaj tego nie ma i myślę, że też wpływ na to mają te metalowe prowadnice tutaj do tych biegów. I też dzięki temu wydaje mi się, że po prostu te biegi wrzucamy precyzyjniej. Zobaczmy sobie. Czwóreczka. Trójka. Dwójeczka. Nie, bardzo spoko, przyjemnie. Jedyne co zauważyłem tutaj, co może być uznawane gdzieś tam za minus, to jest to, że z racji tego, że sam shifter ma biegów aż 7, to piątka nie jest skrajnym biegiem, prawda? Piątka nie jest skrajnym biegiem, a ja jestem po jeżdżeniu normalnym samochodem przyzwyczajony do tego, że piątka jest biegiem skrajnym i po prostu wrzucam ją poprzez maksymalne odchylenie tutaj i wrzucenie, prawda? A tutaj tak to nie działa. Więc trzeba będzie się przyzwyczaić po prostu do tego, że piąteczka nie jest skrajnie, więc pewnie na początku będę gdzieś tam szukał sobie tego biegu, ale z czasem na pewno się przyzwyczaję po prostu. Tyk. Patrzcie, czwórka i piątka jest tutaj, nie? I o, mamy jeszcze tutaj dodatkową tą jedną prowadnicę, no bo tutaj mamy, jakbyśmy sobie wrzucili, poczekajcie, szóstka, nie. A, bo ten samochód nie ma sześciobiegowej skrzyni, dlatego to jest traktowane jako neutral. A teraz wrzucimy czwórkę, to mamy, redukujemy, trójka jest, czwórka, piątka, no i o, szóstki nie ma, no bo E30 nie miało szóstego biegu, na to wygląda. Ekspertem nie jestem, więc nie powiem na 100%, no ale tak wniskuję po tym, że w tej grze bieg nie wchodzi. Także słuchajcie, podsumowując, wszystko działa, gra się bardzo przyjemnie. Feeling wrzucania biegów jest naprawdę fajny, czuć, że ten shifter jest dobrze wykonany. Póki co w sumie nie mogę powiedzieć złego słowa ani o wykonaniu, ani o działaniu. Także macie taki filmik, gdzie go rozpakowuję, gdzie go podłączamy, no i widzicie, że to wszystko działa. A przy okazji ktoś, kto zastanawiał się nad wsparciem
i kierownic i wszelkiego rodzaju do nich akcesoriów w grze Motorfest. The Crew na PS5, a teraz jak widzicie wszystko działa. Kierownica działa. Shifter działa, biegi przerzuca, zrzuca. No i co, słuchajcie, ja się będę z wami żegnał. Jeżeli taki film troszeczkę dłuższy wam się, o widzicie, trójka, czwóra, i dopiero to mamy piątkę. Jeżeli taki film się wam podobał, no to wrzućcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Również będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie wrzucić mi suba. No a co, my jedziemy dalej. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na streamach. Myślę, że jeszcze nie raz będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ten cały zestaw działa sobie w środowisku, że tak powiem, naturalnym, streamowym. A my jeszcze, kolejna zmiana. Także zakup uważam za udany. I piąteczka. No już się przyzwyczajam do tego, że nie mogę skrajnie po prostu prowadzić tego lewarka, tutaj zmiany biegów. O, pyk. O, dokładnie. No, a chwila, moment i działa, ale no mówię, jest. Ja już teraz widzę, że ta różnica między Logitechem a tym TH8A jest naprawdę duża. Także do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.